Cześć wszystkim, szybka informacja na temat kursu w Warszawie, który odbędzie się 18 sierpnia, praktyka z przysiadów oraz 19 sierpnia podstawy w rozpisywaniu planów treningowych. Więcej informacji w opisie filmu oraz komentarzu pod filmem. Nadszedł czas na drugi odcinek serii praktyki w pigułce. Dzisiaj analizujemy martwy ciąg klasyczny. Jak widzimy, osoba początkująca, ciężar nie jest duży. Jak dobrze pamiętam, 85 kg. Na razie zobaczcie, jak to wygląda. Na pierwszy rzut oka nie wygląda to tragicznie, ale jak przeanalizujemy w szczegółach, ten martwy ciąg ma sporo błędów. Przejdźmy zatem do analizy prędkości sztangi. Jak widzicie, każde kolejne powtórzenie jest wykonywane coraz wolniej, co świadczy o tym, że to obciążenie dla niego było dość spore, ale też jego technika była coraz gorsza. Przejdźmy teraz do trajektorii sztangi w martwociągu. Powinna być ona zbliżona do pionowej. Jeśli występują jakieś odchylenia od tego pionu, musimy je przeanalizować. Oczywiście, gdy ta trajektoria jest optymalna, wtedy nie wytwarzają się niekorzystne momenty i możemy w pełni wykorzystać naszą siłę do dźwigania sztangi, ponieważ każde odchylenie od naszego centrum środka ciężkości powoduje powstanie niekorzystnych momentów. Wtedy więcej siły potrzebujemy na złapanie równowagi, stabilizację, tworzą też się niekorzystne naprężenia na odcinku lędźwiowym. I wtedy nasz martwy ciąg staje się prawdopodobnie bardziej kontuzjogenny. Widzimy w pierwszym powtórzeniu, że zaraz z dołu ciągną na siebie, stąd te straty na dole nie były duże. U góry za mocno wpycha biodra do przodu, no ale u góry błędy nie mają takich konsekwencji dużych jak na dole. Zobaczcie teraz drugie powtórzenie. Od górnego odcinka fazy koncentrycznej sztanga ucieka nam do przodu. Z czego to może wynikać? A wpłynęły na to trzy rzeczy, mianowicie już praktycznie wyprostowane kolana od połowy ruchu, bardzo wysoko biodro oraz garb, co w istocie rzeczy osłabiło ten lockout. No i aby sobie ułatwić, wysunął kolana do przodu, gdy ta sztanga przekroczyła kolana, no i sztanga zaczęła przemieszczać się do przodu, ale to ułatwiło zamknięcie tego boju. Czyli to jest tak zwane wózkowanie, często spotykane w strongmanach, no ale w trójboju siłowym jest to zakazane. Jak widzicie, stricte zakończenie boju też nie jest optymalne. Czym wyżej ma sztangę, czym bardziej wyprostowany, tym bardziej pcha brzuch, tracąc całą stabilizację, całe napięcie ciała, no i w istocie rzeczy ten ciąg staje się coraz bardziej niebezpieczny, ale też ten lockout widać nie jest dokładny, nie jest precyzyjny i też o niego nie dba. Jak widzimy w ostatnim powtórzeniu, garb już jest duży, ta sztanga już z dołu uciekła do przodu, co wytworzyło niekorzystne momenty, które powodują jeszcze większe naprężenia na odcinek lędźwiowy. No i u góry powtórzony ten sam błąd co w poprzednich powtórzeniach, czyli pozycja niestabilna, brak napięcia całego korpusu rdzenia. Obrazek przedstawia pozycję wyjściową wszystkich powtórzeń. Z lewej strony pierwsze powtórzenie, w środku drugie, trzecie z prawej. I jak widzimy, przede wszystkim brak automatyzacji w pozycji wyjściowej, czyli w przybieraniu pozycji wyjściowej. Z każdym kolejnym powtórzeniem garb był coraz większy, był coraz mniej sztywny, coraz mniej dbał o te szczegóły, czyli o tą stabilizację globalną. Co oczywiście utrudnia dźwiganie, ale też powoduje to, że same dźwiganie staje się bardziej niebezpieczne. Kolejny obrazek przedstawia pozycję zaraz kilka centymetrów po oderwaniu. Wraz z odrywaniem sztangi od ziemi, naprężenia na nasz kręgosłup rosną. Naszym celem jest utrzymanie naturalnych krzywisk. Jeżeli te krzywisty tracimy, wtedy ciąg staje się bardziej niebezpieczny. Gdy oczywiście nie mamy w pełni usztywnione sylwetki, nie mamy dużego ciśnienia w tłoczni brzusznej, wtedy podczas odrywania sztangi ciężko będzie nam utrzymać pozycję prawidłową. Czym osoba mniej doświadczona, tym ma większe problemy z oderwaniem, gdy to obciążenie jest coraz większe, czyli ten procent ciężaru maksymalnego rośnie. W takim razie czego nam brakuje? Po pierwsze sztywnej pozycji wyjściowej, przytwierdzenie łopatki w kierunku biodra, czyli zaangażowanie czy tam zaaktywowanie najszerszego grzbietu. Po drugie manewr Valsalwy. Po trzecie wstępne naprężenie sztangi i wtedy zaczynamy dźwigać. Następnie odrywamy sztangę, pojawiają się naprężenia i naszym celem jest utrzymanie prawidłowej sylwetki. Z dołu jakbyśmy chcieli wypychać ziemię od siebie, czyli mocno angażujemy nogi z dołu. Jak wiemy, martwy ciąg jest ćwiczeniem wielostawowym, więc mamy dwie osie obrotu, to znaczy staw kolanowy i biodrowy, więc najefektywniejszy ruch uzyskamy, gdy nie tylko ciągniesz plecami, ale też myślisz o wypychaniu bioder w przód, jakbyś eksplozywnie wykonywał hip thrust. I w tym samym momencie synchronicznie
uruchamiasz albo masz aktywny najszerszy, łamiąc tę sztangę podczas wpychania bioder. Wtedy nie wystąpi taka sytuacja jak w tym przypadku, to znaczy gdy sztanga przekroczyła kolana, kolana były wyprostowane i były trudności z wykończeniem boju. Rzecz jasna, na końcu ustawienie naszego kręgosłupa w pozycji neutralnej poprzez ściśnięcie i napięcie pośladków przy jednoczesnym napięciu mięśni brzucha, ponieważ siły osiowe działające na nasz kręgosłup najbezpieczniej zostaną przeniesione, gdy będzie ustawiony w naturalnej krzywiźnie. Musimy też pamiętać o fazie ekscentrycznej, żeby wolno kontrolowanie opuszczał, dzięki czemu opanuje hip hinge, kontrolę motoryczną, będzie miał jeszcze większe przyrosty siły, więc ma same plusy, no i ciąg sam stanie się bezpieczniejszy. Mamy teraz pozycję z tyłu, jak widzicie tutaj widać jeszcze więcej błędów, zobaczcie szczególnie stopy. Jak widzimy, nasz kolega ma ustawione stopy w pronacji, a przy tej wadzie stóp rozstawienie stopy na zewnątrz zwiększa ryzyko pogłębienia wady. Jeśli stopa będzie ustawiona na zewnątrz, tak jak w tym przypadku, to wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że ustawi się stopa pronacyjnie, a wyżej zmieni łańcuchowo ustawienie w stawie kolanowym i biodrowym, przyczyniają się do mniej stabilnej i efektywnej pozycji, co przede wszystkim obniży naszą siłę i bezpieczeństwo naszego boju. Podsumowując, jaka strategia działania? Przede wszystkim zmniejszyć obciążenie, po drugie wprowadzić tempo, po trzecie wprowadzić fazę ekscentryczną, po czwarte nauczyć się odpowiednio ustawiać, po piąte, jeżeli wykonuje źle serię, przerywa i uczy się od początku, czy tam wprowadza kolejną serię. No i tyle. To dzisiaj wszystko. Przypominam o zapisach na kurs w Warszawie 18 sierpnia dotyczący praktyki przysiadów oraz 19 sierpnia dotyczący rozpisywania planów treningowych. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, o włączeniu dzwoneczka. Oceniajcie ten film łapkami w górę bądź w dół. To dzisiaj wszystko. Na razie.